Pamiętam, kiedy pierwszy raz w życiu miałem okazję poprowadzić podobne wystąpienie, czyli takie wystąpienie bardziej o charakterze konferencyjnym, masowym, które się jakby mocno różni od takiej mojej codziennej pracy trenera. Pamiętam taki moment, że po wszystkim zadzwoniłem do swojego przyjaciela Marcina i z taką emfazą mu zacząłem opowiadać o tym, jak było, jak ludzie reagowali na to, co robiłem, jak przeżywałem takie dwa magiczne momenty w życiu mówcy. Mówisz jakiś tekst, patrzysz po sali i tak oni z pyska wyglądają, jakby rozumieli. Wolisz jakiś dowcip, oni adekwatnie reagują śmiechem. I pamiętam, że z takimi emocjami zakończyłem to takim zdaniem: Marcin, schodziłem ze sceny na oklaskach. I on tak spokojnie mnie usadził, mówiąc: wiesz co, zadzwoń do mnie, jak będziesz na oklaskach zaczynał. I moje wystąpienie... Ja to będę tonował, bo ja mam 8 minut, tak? Jakby, żeby się zmieścić. Moje wystąpienie zatytułowane jest "Stań w tym miejscu" i będzie dokładnie tego dotyczyło. To znaczy będzie dotyczyło, jak sprawić, żeby w przyszłym roku na Festiwalu Inspiracji nie być po stronie publiczności, tylko stanąć na tym miejscu i móc powiedzieć do tego grona, które tutaj się spotyka, kilka zdań. I oczywiście nie chodzi mi o to, jak być konkursowiczem, to jest stosunkowo proste, wystarczy wysłać mowę, zostać wysłanym i dostaje się tutaj chwilę, ale chodzi mi o to, jak sprawić, żeby w programie konferencji nie być nazywanym finalista 2, tylko żeby mieć swoje imię i nazwisko. Czyli być jednym jakby z gwiazd wydarzenia. No i trochę jest tak, że jak człowiek ma się dzielić radami, to dobrze by było pokazać, że człowiek zna się na rzeczy, a ja, jako że ja mam dosyć dużo dystansu do siebie, to takimi 2 informacjami na temat mojego mówienia publicznego chcę się podzielić. Ja mam na YouTubie jeden film zamieszczony, który musiałem zamieścić z tytułu konkursy i on ma 146 wyświetleń. To jest taka pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy. Po drugie, jestem absolutnie pewny, że jestem jedynym mówcą, który ma w swoim telefonie przygotowanego SMS-a: mamo, Ibisz mnie słuchał. Tak? Wyszedł. No to oczywiście pokazuje trochę dystansu do siebie, dlatego ja sobie postanowiłem, że jak już sformułuję jakąś radę, to spróbuję dać Państwu jakiś przykład praktycznego zastosowania tej rady, tak żeby można było uwierzyć w to, co mówię. No i pierwsze zalecenie takie jest 4 prostych punktów. Ja generalnie uważam, że nie ma nic piękniejszego niż 4 proste punkty. Pierwszy mówi: przełam strach. I na pewno jest tak, że to, co pomaga w wystąpieniach publicznych, to przełamanie jakiejś takiej formy panicznego strachu przed ludźmi. Dzisiaj Jerzy Ziętkowski powiedział takie zdanie, że ludzie, którzy się nie boją występować publicznie, są psychopatami. Tak, czy jakoś blisko było tego epitetu. On to zakończył takim zdaniem, że to był żart. Ja bym chciał pokazać, że to nie jest żart tak do końca. I chcę zacząć od takiej bardzo ciekawej fobii, ablutofobia. Czy ktoś z Państwa posiada? To jest taki moment, w którym lepiej się nie zgłaszać, ponieważ to jest lęk przed kąpielą. Tak więc może to nie być jakoś specjalnie społecznie akceptowane. I ja na przykładzie tej fobii chciałbym pokazać pewną prawidłowość. Proszę zauważyć, że to jest tak, że z fobiami i z każdym strachem jest tak, że większość społeczeństwa najczęściej się tą fobią nie wykazuje, czyli jest w normie, a część społeczeństwa tą fobię posiada, czyli jest poza normą. Czyli trochę spełnia kategorię zaburzenia, oczywiście nie w takim ujęciu klinicystycznym. No i teraz jak przejdziemy na temat glosofobii, czyli lęku przed wystąpieniami, to jest zupełnie na odwrót. To znaczy większość populacji jakąś formę tego strachu posiada, a jakiś procent tego strachu nie posiada, czyli logicznie rzecz biorąc rzeczywiście są bliscy zaburzenia. To się mocno wpisuje w to, co powiedział wtedy Jerzy, a to tylko pokazuje, że tym tematem przełamania strachu będzie się trzeba zająć i on nie będzie łatwy. Drugi z 4 prostych punktów mówi: zawłaszcz temat. Czyli zrób coś takiego, żeby ludzie, kiedy przyjdzie im do głowy jakieś zagadnienie, jednoznacznie kojarzyli cię z tematem. To znaczy, kiedy pomyślą sobie o czymś, to z automatu przyjdzie im do głowy twoje własne nazwisko. I oczywiście to jest tak, że trzeba sobie ten temat znaleźć. Mają Państwo rok na to. Ja pokażę, których w ogóle nie należy dotykać. Tak? I pierwszy z nich to na pewno jest tak, że po Mary Roach już nikt publicznie nic nie powie na temat orgazmu. To jest 13 milionów wyświetleń w TEDxie. Po Kenie Robinsonie bardzo trudno będzie krytykować system edukacji, 25 milionów. No a Al Gore trochę zajął temat globalnego ocieplenia. Tu jest wprawdzie tylko 2,5 miliona wyświetleń, ale on był wiceprezydentem, co pomaga generalnie w karierze mówcy konferencyjnego. I przykład z tej sali: Grzegorz Turniak. I temat? Networking. To trochę jest tak, że no po pierwsze jest tak, że dałoby się w Polsce zrobić taki synonim Turniak networking. To stosunkowo prosto da się jakby wyczyścić język polski z zagranicznych słów tym sposobem. No i trochę trudno sobie wyobrazić, że ktoś na konferencji występuje... Trudno sobie wyobrazić, że w Polsce na konferencji biznesowej ktoś mówi o networkingu i nie spełnia tego warunku, że w dowodzie ma Turniak, tak, jakby wpisane. A wczoraj mi przyszła do głowy, może nie wczoraj, teraz to jest takie oszustwo, że wcześniej przyszła mi do głowy taka myśl, że Grzegorz Turniak, czyli taka osoba, która promuje ideę podchodzenia do ludzi i przedstawiania się im, bardzo rzadko już dzisiaj ma okazję powiedzieć: cześć, jestem Grzegorz.
tak? Bo już jakby ludzie na tyle go znają, że ta fraza nie jest potrzebna. Okej, trzeci punkt to jest z tych 4 prostych, to jest przypraw to wszystko banałem. W jakiś sposób ludzie od czasu do czasu lubią usłyszeć pewną taką oczywistą oczywistość, jak mawiał klasyk. To pewnie to ma dużo wspólnego z inżynierem Mamoniem i z tezą, że podobają nam się tylko te piosenki, które już wcześniej słyszeliśmy. No i coś takiego jest, że my od czasu do czasu ten banał lubimy usłyszeć. Moja rada jest taka, żeby wybrać banał, od którego będą zęby cierpły. Tak, żeby wybrać coś takiego, po czym jakby odbiorca to słyszy, to ma ochotę powiedzieć poważnie. Ja mam 3 takie teksty, które sobie wybrałem z jednej z mów, które znalazłem. Pierwszy brzmi, by odnosić sukcesy, musisz mieć motywację. Jeden, to jest, mają Państwo takie poczucie, tak? Drugi, idź za głosem serca. I trzeci, jakby ulubiony, w którym można uderzać w banał, ale autor się posługuje żelazną logiką. Wybory, których dokonujesz, determinują twoją przyszłość. To mam poczucie, że to nawet ten test logiczny by przeszło, o którym Pan przed chwilą mówił. Okej, czwarty z prostych punktów mówi opracuj charakterystyczną frazę. To znaczy spróbuj na potrzeby swojego wystąpienia i generalnie swoich wystąpień przygotować coś, co będzie takim twoim leitmotivem, bon motem, taką pewnym symbolem tego, co będziesz chciał ludziom mówić, tak żeby oni wychodząc z sali mogli sobie to ze sobą zabrać. Ja chciałbym się tu posłużyć 3 przykładami. Pierwszy przykład będzie filmowy i to będzie George Clooney, taki film w chmurach, w którym Clooney głównie zajmuje się zwalnianiem, ale jednocześnie też zajmuje się prowadzeniem mów motywacyjnych i w taki zgrabny sposób ogrywa metaforę plecaka. Imagine for a second that you're carrying a backpack. I want you to imagine for a second that you're carrying a backpack. Oczywiście to jest przykład filmowy, można by powiedzieć, że on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, natomiast ja odkryłem pewną prawidłowość. Jak się w trakcie mowy pokazuje George'a Clooney'a albo Bena Afflecka, to notowania rosną. To tak jakoś działa. Teraz jest przykład na poły filmowy, na poły realny, czyli Leonardo DiCaprio w roli Jordana Belforta, no i te jego charakterystyczne zdanie wilka z Wall Street, sprzedaj mi ten długopis. Sell me this pen. Sell me this pen. Sell me this pen. No i ostatni przykład będzie znowu przykładem z konferencji. Jacek Walkiewicz, który tu dzisiaj występował i zresztą to może na koniec matematyka i taki słynny symbol spełniania marzeń, czyli kamper. Kupię sobie kampera. Czego kampera? Decyzja o kupnie kampera. Dziadek zawsze marzył o kamperze. Jak to jest mieć kampera? Ja oczywiście liczyłem dzisiaj w trakcie i padło raz, tak jakby z punktu widzenia jakby potwierdzania, żeby życie potwierdziło to, co powiedziałem. Ja zacząłem od takiego zdania, że chodzi o 4 proste punkty i to, co chciałbym zrobić na końcu, to powiedzieć, jak te 4 punkty wyglądały w przypadku mojego wystąpienia i mojego przygotowania się. Po pierwsze, przełam strach. To oczywiście strategie są indywidualne. Ja mam takie jedno zdanie, które strasznie mocno mi chodzi po głowie. One też spełni ten warunek logiczny, o którym Pan powiedział. To jest zdanie mojego kuzyna, który zawsze jak ktoś łapie doła, to on ma taki zwyczaj poklepywania tego delikwenta po ramieniu i mówienia będzie dobrze albo nie. I moim zdaniem to jest jedyna pewna rzecz, którą da się człowiekowi powiedzieć w obliczu... Przepraszam. To na pewno jest jedyna rzecz, którą da się człowiekowi powiedzieć w obliczu kryzysu w sposób absolutnie odpowiedzialny. Mnie to jakoś pomaga zachować dystans. Druga zasada mówi zawłaszcz temat. Ja mam taki swój ulubiony temat i to jest, mocno się interesuję tym, jak biznes, jak korporacje prezentowane są w dorobku kultury masowej, czyli w takich rzeczach jak filmy, seriale, obrazki satyryczne, reklamy telewizyjne i tak dalej. Jakoś ten temat staram się eksplorować. Oczywiście nie mam jeszcze jakiegoś takiego poczucia zawłaszczenia go. Przypraw to wszystko banałem. No oczywiście, co bardziej złośliwi z Państwa mogą powiedzieć, że to wszystko było banałem. Ja się świadomie starałem tylko wybierając punkt przełam strach. Tak, bo wydawało mi się to na tyle jakby oczywiste względem wystąpień publicznych, stąd ten punkt się tutaj pojawił. No i taka fraza, którą ja próbowałem na różne sposoby przerabiać w trakcie wystąpienia, brzmiała 4 proste punkty. Tak, żeby spróbować to sprowadzić do rzeczywistego, jakiegoś takiego prostego schematu. Tu zostawiam Państwu bibliografię, żeby sobie móc w wolnym czasie przeczytać, co się pojawiło. Bardzo dziękuję za ten fragment czasu, który mogłem Państwu zająć i za to, że Państwo chcieli mnie posłuchać. Ja mam taki zwyczaj mówienia gościom moich wystąpień do zobaczenia i czasami ta groźba się sprawdza. W kontekście jakby wystąpienia tego mojego tematu chciałbym gorąco życzyć dobrego wystąpienia na tej scenie w przyszłym roku. Z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że byliście Państwo najlepszą publicznością, jaką dzisiaj miałem.